No hej, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku wspólnie z Mateuszem, kolegą z firmy Greencell, pokażemy Wam, jak zainstalować słupek, a na słupku 22 kW wallbox firmy Greencell HBUDEN. Oglądajcie. Słuchajcie, zaczniemy od unboxingu wszystkich elementów tego zestawu, które będziemy montować tutaj u nas na warsztacie. Tak jak zresztą Wam wcześniej zapowiadałem w materiałach, przesiadamy się z Tesli Wallbox na HBUDEN, z tego względu, że HBUDEN ma nieco dłuższy przewód. Jak pamiętacie, Wallbox Tesli ma 7,3 metra, HBUDEN natomiast dysponuje 7,5 metra i te 20 cm nie pozostaje bez znaczenia dla nas w momencie, kiedy musimy obsłużyć samochody na podnośnikach. No i zaczniemy od słupka. Taki sam słupek mam zamontowany u siebie w domu. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo z niego zadowolony. Używam go już w zasadzie od prawie 2 lat. Wcześniej używałem go do takiego podstawowego urządzenia Greencella, opartego na BSN, natomiast w tej chwili Greencell ma swoje urządzenia autorskie, czyli innymi słowy są to urządzenia zaprojektowane w Polsce, korzystające z polskiego oprogramowania i polskiej myśli inżynieryjnej. To cóż, otwieramy pudełko. Akurat może słupek niekoniecznie, no ale od słupka musimy zacząć. Słupek jest dwuelementowy, co ułatwia jego transport, no bo musicie sobie wyobrazić, że transport takiego słupka w całości byłby niedorzeczny, więc ten słupek składa się z 2 elementów. Z podstawy i z tej części słupka, na której wieszamy wallbox. Tutaj mamy tą część. Od razu, jak widzicie, ja może ją wyciągnę, jakbyś Wiktoria podtrzymała chwilę mikrofon. Tutaj mamy tą część, na której instalujemy już konkretnie wallbox. Jak widzicie, tu jest przejście na przewód zasilający, który możemy wpuścić do wallboxa od tyłu. Tutaj mamy miejsca montażowe do płyty montażowej, która znajduje się w wallboxie, a tutaj mamy miejsce montażowe na uchwyt. Przy okazji przypominam, że uchwyt akurat z firmy Greencell jest naprawdę bardzo fajny, bo jest na klik. Tak wygląda podstawa. Podstawa, jak widzicie, ma 4 punkty montażowe, gdzie jeden z tych punktów jest regulacyjny i od niego zawsze zaczynamy montaż, żeby w razie czego sobie później ustawić wszystkie inne otwory. Jest to bardzo przydatna funkcja, przekonałem się o tym osobiście w momencie, kiedy montowałem. Dodatkowo, jak widzicie, tutaj w tym kształtowniku znajduje się dodatkowy profil, do którego montujemy tą właśnie górną część, co zresztą zaraz uczynię. I znowu poproszę Wiktorię o pomoc. To jest ważne i nie zawsze jest regułą w różnego rodzaju chińskich produkcjach. Ja nie chcę powiedzieć tu, że to jest polska konstrukcja, ale chodzi o to, że gwinty wewnątrz tego kształtownika licują nam się z otworami w tej górnej części. I nie ma takiego problemu, że musimy te śrubki sobie dostosowywać. One po prostu od razu wchodzą i możemy ten cały słupek skręcić i nam się solidnie trzyma. Trzyma się on na 4 śrubkach. Uwierzcie mi, zresztą pokażemy Wam później na materiale, że to działa całkiem spoko. No i teraz tutaj mamy elementy zestawu montażowego. Przede wszystkim 4 kotwy, co do których musimy wywiercić otwory w podłożu o średnicy 10 mm, wbić te kotwy, a później wkręcić. Mamy taką zaślepkę, którą wykorzystujemy do zaślepienia tych otworów po bokach, które służą często do tego, żeby doprowadzić tutaj zasilanie. Ja generalnie jestem zwolennikiem prowadzenia zasilania od spodu i tak też zrobiłem to u siebie w domu, ale ja mam podłączone na stałe. Tutaj będziemy to robić inaczej i tutaj mamy wejście przewodu z jednej strony, jak i z drugiej i niewykorzystany otwór po prostu zaślepiamy sobie tą zaślepką. Ponadto mamy cały niezbędny śrubunek, tak do instalacji samej ładowarki, czyli wallboxa, jak i do instalacji słupka, czyli zmontowania słupka na stałe, jak i nawet do zainstalowania gniazda. Oczywiście znajdziecie też instrukcje w języku polskim. W następnej kolejności przechodzimy do unboxingu, czyli do rozpakowania wallboxa. Akurat tutaj mamy wersję ultra wypasioną, czyli posiadającą wszystkie możliwości związane z komunikacją. Dodatkowo przypominam, że w rączce oczywiście jest przycisk do otwierania gniazda w Tesli i do rozłączania ładowania, co nie jest bez znaczenia. To co, przystępujemy po prostu do rozpakowania. Chciałem też zwrócić uwagę na to, że Greencell korzysta z opakowań ekologicznych, czyli takich, które możemy spokojnie poddawać recyklingowi, czyli nie mamy tutaj plastikowych wytłoczek. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to szablon montażowy, czyli w momencie, gdybyśmy nie korzystali akurat z tego słupka, to możemy sobie ten szablon używać do tego, żeby nawiercić odpowiednio otwory w ścianie, czy w jakiejkolwiek innej powierzchni, na której byśmy wieszali tak wallbox, jak i wieszak. Następna rzecz, która rzuca się w nasze oczy, to oczywiście elegancko przygotowana instrukcja wielojęzykowa. Oczywiście znajduje się tutaj też język polski. Samo urządzenie ma bardzo fajny wygląd. Powiedziałbym nawet jest designerskie, dlatego też zdecydowaliśmy się ostatecznie zamienić wall connector Tesli na wallbox Greencella, bo możemy powiedzieć, że wreszcie znaleźliśmy urządzenie, które odpowiada wszystkim naszym wymaganiom. Przede wszystkim obsługuje do 22 kW.
Druga rzecz, wygląda naprawdę godnie, czyli to już nie jest urządzenie takie, które wcześniej spotykaliśmy w szerokiej ofercie, która była dostępna, nie wiem, czy na AliExpress, czy na Allegro, tylko jest to urządzenie, które się wyróżnia i ma ciekawy, fajny design. Dodatkowo jest estetyczne w swoim wyrazie, nie jest to takie urządzenie, które gdzieś tam krzyczy jakimiś wyświetlaczami niepotrzebnymi i tak dalej, tylko po prostu no, ma fajny, profesjonalny wygląd, abstrahując od tego, że zostało zaprojektowane w Polsce. No i ma 7,5 metra kabel i to ja jeszcze raz podkreślam, że to nie pozostaje bez znaczenia. Dodatkowo ten przewód, który wychodzi z tego urządzenia, naprawdę widać, że to jest jakościowe rozwiązanie. To nie jest jakiś tam byle jaki przewód, tylko widać ewidentnie, że ten przewód obsłuży 22 kW. To co, wyciągamy urządzenie z pudełka. Tutaj jeszcze uwaga od kolegów z Greensela, którzy przyglądają się mi podczas nagrywania tego materiału i w sumie bardzo dobrze, dziękuję za to. Na pierwszej stronie instrukcji znajdziecie kod QR do parowania z aplikacją. Jest to bardzo ważne. Gdybyście tego kodu nie mieli, no to musicie zgłosić się do Greensela. Gdybyście urządzenie kupili z drugiej ręki, gdyby się tak wydarzyło, musicie zgłosić się do Greensela, żeby wam to urządzenie zresetowali. No i jeżeli chodzi o w ogóle te kody QR, no to mamy ich tutaj całe mnóstwo. Zobaczcie na samym urządzeniu, że macie też kod QR do ściągnięcia aplikacji. Macie też kod QR do ściągnięcia instrukcji. Także tak naprawdę instrukcja, która znajduje się tutaj w wersji papierowej, jest de facto jakby spełnieniem wymogów, które obowiązują w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. W Polsce w szczególności dlatego, że musi być język polski. Natomiast tak naprawdę wszystkie te rzeczy możecie znaleźć tutaj i oszczędzić sobie przeglądania papierowych dokumentów. To co? Wyciągamy urządzenie z pudełka. Przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Musimy wspomnieć, bo to bardzo ważne, że urządzenie ma obudowę wykonaną z amelinium. Słuchajcie, i też jedna rzecz, której wcześniej nie zauważyłem i o której w sumie nie wiedziałem, a jest to bardzo ważne. Uwierzcie mi, że takie detale naprawdę robią sporą różnicę w momencie, kiedy instalujecie tego typu urządzenie, czyli wszystkie akcesoria instalacyjne. Na co chciałem zwrócić uwagę? Wiem, że to może być śmieszne, ale powiem wam, te kołki to są kołki, które mają bardzo szerokie zastosowania. One mogą być stosowane tak do cegły dziurawki, jak i do zwykłego betonu i to robi różnicę. Czyli jesteście w stanie to urządzenie zamontować na wielu różnego rodzaju powierzchniach, czy przy różnego rodzaju murach, czy ścianach, gdyby w większości wypadków dostajecie takie kołki, które są dostosowane tylko i wyłącznie do pracy na materiale stałym i pełnym. I to naprawdę jest, uwierzcie mi, bardzo, bardzo duża różnica. Dodatkowo dostajemy taki stylowy dławik. Normalnie większość urządzeń korzysta ze standardowych dławików zakręcanych. Tutaj mamy dławik przelotowy, taki jeszcze w kolorze oczywiście greenselowym. No i taki sam zestaw montażowy do tego uchwytu. Dwuczęściowy, tutaj on jest później składany z dwóch części. No i przede wszystkim to, co ja zauważyłem we własnym trybie użytkowania, że on ma ten klik, czyli ma możliwość zatrzaskiwania kabla od dołu. Większość uchwytów nie ma takiej opcji, także to też jest bardzo, bardzo fajna rzecz. To co? Będziemy powoli przystępować do montażu. W tekście instalacyjnym chciałem też wam zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy posługujecie się przewodami elastycznymi, plecionymi, to warto jest wykorzystać, oprócz tego oczywiście, że obieramy z izolacji, a może jeszcze raz przekażę Wiktorii ten mikrofon i pokażę wam skróconą procedurę na jednym z przewodów. Słuchajcie, mamy więc cały zestaw. Zaraz będziemy dokonywać pełnego montażu. Przy okazji chciałem zauważyć, że ten dławik, który wam pokazywałem, udało się zamontować w słupku. Z drugiej strony zamontujemy tą zaślepkę i będziemy mieli wszystko w pięknym, unikalnym, jednolitym stylu greenselowym. Przypominam, że taki sam dławik znajduje się tutaj. Uwierzcie mi, że detale wzornicze na koniec dnia, w momencie, kiedy musicie na to urządzenie patrzeć przynajmniej raz dziennie, są bardzo ważne. To co, przystępujemy do działania. Zaczynamy od przygotowania sobie podłączenia elektrycznego, czyli przeciągamy przewód przez dławik. Następnie przerzucamy sobie go tutaj przez miejsce, z którego będziemy ten kabel przeciągać na drugą stronę. Musimy sobie go tutaj troszeczkę pomóc, ukierunkować go i lecimy w stronę Mateusza. Słuchajcie, więc zmontowaliśmy już ten słupek, będziemy zaraz go skręcać. Mamy wyciągnięte przewody przyłączeniowe. Także cóż, przystępujemy do skręcenia tego słupka. Później będziemy montować wszystko, co na tym słupku ma się znajdować. Mamy śrubunek, mamy kluczyk, przystępujemy. Najpierw sobie łapiemy standardowo, tak jak wiele razy wam pokazywałem w sprawach samochodowych. Rzuć mi tutaj proszę te śrubki, dziękuję. Na parę zwojów
a później możemy dokręcać. Jak chcecie, możecie nawet kluczem elektrycznym, aczkolwiek ja w takim montażu, powiedzmy delikatnym, jednak sugeruję, żeby używać narzędzi ręcznych, szczególnie, że większość z Was będzie to robiła w weekend, w wolnym czasie, nie ma sensu się spieszyć, to ma być dla Was też w pewnym sensie przyjemność. Chciałem Wam tylko pokazać po prostu, że to jest proste. Widzicie? I co jest bardzo ważne, to już o tym mówiłem wcześniej, że po prostu bardzo łatwo te śrubki przechodzą. Czyli nie ma jakiegoś tam szczególnego problemu, nie trzeba się z tym mocować, nie trzeba kombinować. Uwierzcie mi, że czasami w urządzeniach takich stricte chińskich naprawdę trzeba się namęczyć, żeby przez ten gwint przejść i czasami wkręcamy te śruby krzywo, co powoduje, że niszczymy gwint w tych śrubeczkach. Tak jak mówię, ja Wam to nie sugeruję doboru narzędzi. Ja sobie akurat wziąłem taki kluczyk zapadkowy tutaj. Tak, i teraz mamy, zobaczcie, całą konstrukcję już usztywnioną. Wystarczyły 4 śrubki poprawnie zamontowane i mamy litą konstrukcję. W Greencellu, co mi się też podoba i to w zasadzie w większości urządzeń, ja chyba we wszystkich, z którymi się zetknąłem, nawet w takich urządzeniach, w kompresorach do kół, większość przewodów jest zwinięta właśnie takimi fajnymi organizerami przewodów i to naprawdę bardzo, bardzo pomaga. To jest taka znowu kolejny drobiazg, ale uwierzcie mi, że takie drobiazgi czynią bardzo dużą różnicę, abstrahując, że może się nawet Wam to później przydać. Dlaczego ja to zdjąłem? Dlatego zdjąłem, żebyśmy mogli spokojnie podnieść to urządzenie do góry, ale jeszcze zanim będziemy w stanie wejść do środka do urządzenia, musimy odkręcić te 2 śrubki tutaj na dole, żebyśmy mogli zdjąć obudowę do góry. Te śrubki kolega Mateusz odkręca. One są fajne, bo one się blokują, czyli ten gwint jest na tyle większy, że te śrubki nam nie wypadną dołem. Czyli nawet jeżeli będziecie to zdejmować w momencie, kiedy wallbox będzie już zainstalowany, to te śrubki one zawsze zostaną w miejscu. Tak, zobaczcie, nie mogę ich wyciągnąć. Obudowę się ściąga w ten sposób, że się ją wysuwa. To jest właśnie ta aluminiowa część. I tak wygląda urządzenie. Tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że tu mam właśnie te miejsca przelotowe. Tutaj drugie takie miejsce się znajduje, jeżeli byś mi Mateusz pozwolił. To ja tutaj odkręcę śrubkę, która zabezpiecza przyłączenia, które akurat są najbardziej specyficzną częścią tego urządzenia. O. I tu mamy kolejne 2 miejsca, przez które przelotowo montujemy śruby, które trzymają urządzenie na słupie, czy ewentualnie na ścianie, jeżeli taka jest potrzeba. No i tu mamy te sławetne przyłączenia, których musimy Wam chyba bardzo wyraźnie pokazać, jak to się robi, bo powiem Wam szczerze, że sam nawet trochę się z tym namęczyłem. Razem z Mateuszem dokonujemy pierwszej infiltracji. O, proszę bardzo, tutaj przez przelotkę. To jest właśnie dławik, taka przelotka, przez którą będziemy przeprowadzać ten właśnie przewód zasilający. Proszę bardzo, mamy przewód już wyciągnięty. Zaraz będziemy podchodzić do przyłączenia, ale pierwsze, co musimy zrobić, to ustabilizować wallboxa na tym słupku. I zobaczcie też znowu, po raz kolejny chyba zwracam uwagę na łatwość montażu i na to, jak to wszystko jest zlicowane ładnie. Uwierzcie mi, że naprawdę w niektórych urządzeniach takich rodowodu chińskiego, jakichś niesprawdzonych, trzeba doginać, bardzo często trzeba zrywać gwinty. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że to jest jednorazowy montaż. Przy sytuacji Habuden tak naprawdę możecie to wielokrotnie ściągać, zakładać i odbędzie się to bez szkody dla gwintów i dla mocowań. Dobrze, mamy to wszystko zrobione. Ja tutaj zarobię te końcówki i później poprosimy kolegę Mateusza, z tego względu, że ja osobiście się przy tym namęczyłem. Chcemy, żeby Mateusz nam pokazał i wytłumaczył, jak najlepiej te złączki montować, bo to jest akurat specyficzna rzecz. Co chcę powiedzieć o tych złączkach, to jest ważne. Te złączki to jest bardzo wysoki standard, jeżeli chodzi o montaż, natomiast one sprawiają trochę problemów przy zakładaniu właśnie przewodów, dlatego ważne jest to, żebyście teraz zwrócili na to szczególną uwagę. Słuchajcie, generalnie teraz przy montażu oprócz tych przewodów tutaj do tych otworów, które tu mamy, należy zaopatrzyć się w takie narzędzie, najlepiej jakiś taki zgięty śrubokręt. Płaskim też sobie myślę, że poradzicie. Natomiast polecam włożyć śrubokręt w taki sposób do dziury, docisnąć go mocno ręką. W ten sposób. Widzicie? Teraz ten przewód nam tak chodzi ten śrubokręt, w tym momencie otwieramy tą blaszkę. Możemy spróbować jeszcze raz. Wciskamy. Możesz pokazać. No nam się otworzyło, no nie? Trzeba wcisnąć w taki sposób, żeby po prostu ta blaszka zaskoczyła nam i otworzyła ten port. Jeszcze raz. Wkładamy śrubokręt pod plastik. O, i w tym momencie port mamy otwarty. Nie wiem, czy widzicie. Dobra, więc startujemy z podłączeniem kabli. Zaczynamy od przewodu PE, czyli uziemienia.
No więc przewód PE mamy załączony. Teraz lecimy neutral. Proszę, jak wchodzą ładnie. Teraz faza pierwsza, czyli brązowy. I na końcu szary. Jak widzicie, przewody ładnie załączone, mocno się trzymają w terminalach. I teraz generalnie próbujemy w jakiś sposób te kable tutaj zmieścić w tej obudowie. I teraz kolejnym etapem, bardzo ważnym przy zamontowaniu HBD-na jest ustawienie swojego amperażu. Tutaj mamy taki przełącznik fizyczny na urządzeniu. Dzięki niemu możemy ustawić sobie maksymalny prąd, który może przepłynąć przez to urządzenie i tutaj dostosowujemy się najlepiej do jakiegoś dostosowania elektryka, który poleci nam ile ustawić maksymalnie, ewentualnie możemy pójść do różnicówki, zobaczyć jakie ma maksymalne dozwolone natężenie, czyli na przykład 32 A. W tym wypadku mamy tutaj akurat 32 A, taki przyłącz też będziemy tutaj mieli, więc ustawiam na 32 A. 32 A to będzie ustawienie numer 7. Czyli bierzemy sobie taki śrubokręcik. Próbujemy go włączyć i ustawić na 7. To jest taka strzałka, zwróćcie uwagę na to. I mamy 7. Tutaj też ważne, że przy fizycznym przełączniku chodzi o to, żeby zabezpieczyć swoją własną instalację przed maksymalnym prądem. Potem oczywiście taki prąd możemy dostosować w aplikacji od 6 A do tego maksymalnego fizycznego przełącznika, który ustawiliśmy, w tym wypadku 32 A. Jeżeli ustawimy 16 A na przełączniku, to w aplikacji będziemy mogli manewrować prądem od 6 do 16 A. Klapka jest zamocowana, wszystko jest ok i możemy zamontować aluminiową obudowę. Zakładamy obudowę, dokręcamy dwie śrubki od spodu, są one też oznaczone na opakowaniu. I zaraz po przykręceniu tych dwóch śrubek możemy zdejmować naszą plastikową owijkę, żeby urządzenie nam pięknie wyglądało i bardzo dobrze się prezentowało w warsztacie. Podstawowa instalacja elektryczna już jest podprowadzona, czyli możemy urządzenie testować, więc zanim zamontujemy uchwyt do wtyku, przeprowadzimy po prostu test funkcjonalny. Tak? Czyli po prostu podłączymy urządzenie do zasilania, wtedy przystąpimy już do ostatecznego montażu. Podłączyliśmy zasilanie, urządzenie sygnalizuje nam, że funkcjonuje, że zasilanie pobiera. Tutaj mamy wtyk ładujący, oczywiście typ drugi. Przy okazji, przy okazji przypominam, że mamy tutaj ten czarodziejski przycisk, który w Tesli robi robotę. No dobrze, to co? Dokonujemy testu funkcjonalnego. Klapeczka się otworzyła, przypominam z przycisku. Cyk. Co się dzieje? A się ładuje się. I teraz jeszcze zobaczymy, jaką jesteśmy w stanie osiągnąć moc. No i zobaczcie, mamy 22 kW, dostarczamy to do samochodu, mamy 3 fazy, tutaj macie oznaczenie 3 faz, po 32 A, czyli samochód ładuje się z mocą 22 kW. No to przechodzimy do momentu kulminacyjnego, w zasadzie sama przyjemność zostaje na koniec, czyli będziemy się bawić w mocowanie tego uchwytu holdera po angielsku. Do wtyku ładującego. Jest to organizer przy okazji. On ma funkcję też taką, że można wokół niego owinąć przewód. Jak zwykle łapie sobie na parę zwojów. Przypominam, że można sobie to zrobić wkrętarką elektryczną. Ja to robię po prostu ręcznie. Żeby zrobić to z wyczuciem, mamy tu jednak do czynienia z elementami plastikowymi, także za duży moment mógłby spowodować, że to pęknie na przykład. No i teraz znowu poproszę Mateusza o pomoc, żeby zamontował właśnie tą dolną część, bo ja miałem z tym trochę problem, także Mateusz, czyń honory. Tutaj warto się upewnić, że wchodzą wszystkie zaczepy. Trzeba docisnąć po prostu. O, teraz. Ten montaż powinien delikatnie zaskoczyć, bez większego oporu. I tak kliknąć. Klik, klik. Dokładnie. I już. Mamy klik, klik, także teoretycznie powinno być wszystko ok. To co, ja idę po przewód i zobaczymy, czy będzie się trzymał. Takie dwie śrubeczki ustalające, które spowodują, że to już nigdy, albo przynajmniej w momencie użytkowania, bo oczywiście możemy sobie to rozkręcić, ale nam to już się nigdy tutaj nie rozpadnie. Chociaż muszę przyznać, że te mocowania klik, które ja u siebie też mocowałem, one są bardzo solidne. Nie powinno być z nimi żadnych problemów.
ale tu się upewnimy, żeby ta konstrukcja była taka solidna. Korzystając od razu z tego, że akurat zabieram stąd wtyk, to chciałem Wam pokazać dodatkową funkcjonalność hubu DEN i hubu w ogóle urządzeń. Przytrzymuję i rozłączam. Dodatkowo, oczywiście teraz tak nie będę robił, ale możecie sobie ten przewód owinąć tutaj właśnie wokół tego mocowania, a później możecie sobie tutaj wklikać. Proszę bardzo. I jeszcze jedna ważna rzecz, że jak będzie ciemno, to hubu Wam wskaże drogę. Dobrze, przystępujemy do parowania urządzenia. Ja sobie tutaj nagram to wszystko z ekranu. Mam tu jedno urządzenie już dodane, a teraz dodajemy kolejne. Już mamy urządzenie znalezione. Mam nadzieję, że to nie jest to, które mam akurat przy domu. Proszę bardzo, mamy żądanie połączenia Bluetooth. Musimy wziąć kod z instrukcji. 857 327. 327. Połącz. No i mamy dokończ konfigurację, tak? No i teraz łączymy się z siecią naszą tutaj EV Repair. Oczywiście hasło musieliśmy schować, żebyście nie zobaczyli. Mamy też przy okazji ostrzeżenie, żeby nie odchodzić od urządzenia i nie wyłączać aplikacji. No bo przerwie się cały proces, będziemy musieli go powtarzać od początku. No i wszystko gotowe. Przejdź do pulpitu. Mamy teraz już urządzenie w naszym pulpicie, możemy sobie z nim zarządzać. Rozpocznij aktualizację. No i teraz się aktualizacja pobiera. Słuchajcie, ja już nie będę tutaj tego wszystkiego nagrywał, bo ta aktualizacja będzie się dosyć długo pobierać. Cóż mogę powiedzieć? Może oddam głos Mateuszowi, czym możemy zarządzać z poziomu aplikacji. Generalnie tak, przede wszystkim możemy ustawić sobie blokadę ładowarki. Jeżeli ładowarka jest na przykład w domu przy garażu, to jesteśmy w stanie włączyć taką blokadę. Dzięki temu sąsiad nie będzie mógł korzystać z Waszej energii, także bardzo polecam. Możemy wtedy włączać taką ładowarkę z poziomu aplikacji lub ewentualnie z poziomu karty NFC, którą możemy sobie też dodać w aplikacji. Oprócz tego oczywiście możemy sobie dodać harmonogram ładowania, ustalić sobie kiedy dokładnie chcemy ładować. Mamy taki harmonogram z fotowoltaiką, możemy sobie włączyć wtedy ładowarkę w takich godzinach dziennych, dzięki temu też ta energia wpada nam ze słońca bezpośrednio do samochodu, dzięki właśnie takiemu harmonogramowi. Słuchajcie, no to ja cały czas robię tą aktualizację, teraz musimy poczekać, żeby urządzenie się zaktualizowało, później będziemy z tego urządzenia korzystać. Myślę, że po jakimś czasie, tak w okolicach pół roku, nagramy taki kolejny update, jak to urządzenie się sprawuje, jak działa. No ja już mam pewne doświadczenia, no bo zacząłem korzystać pod domem z takiego samego urządzenia, jestem ogólnie bardzo zadowolony. Myślę, że tak naprawdę z takiego punktu widzenia funkcjonalnego, to co mi daje najwięcej, to jest długość kabla, mogę Was zaskoczyć, i to, że mamy właśnie ten przycisk z lampką. Ja nie mam w swojej wiacie oświetlenia i powiem Wam szczerze, trafienie do gniazda ładowania w samochodzie bez tej lampki jest czasami kłopotliwe, a tutaj po prostu od razu trafiamy tam, gdzie trzeba, otwieramy sobie klapkę i wszystko jest ok. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zapraszam serdecznie do subskrypcji naszego kanału, bo subskrypcja to jest to, co pozwala nam ciężej pracować i pamiętajcie, Greencell to bardzo dobre urządzenia i znajdziecie je w naszej ofercie.